Partnerem audycji jest firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashi, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashi.pl. 24 grudnia dostałam telefon z MIT, że właśnie zostałam przyjęta. O, świetnie. Więc to był po prostu taki moment w życiu, chyba wszyscy mamy takie momenty, gdzie czujemy, że następuje olbrzymia zmiana, że coś ważnego się w tej chwili wydarzyło. Stany są zupełnie inne. Stany, nasz sposób myślenia, mentalność, zrozumienie w ogóle jak działają struktury. To jest zupełnie inny świat niż Europa, tak? Oni są zupełnie inaczej zorganizowani. Jesteśmy zlepkiem różnych narodowości. To się nie da w Europie i nie ma sensu wkładać więcej pieniędzy w to, żebyśmy tutaj w Europie mieli unikorny. To jest bez sensu dla mnie, naprawdę. To ciekawe, co mówisz. 6 lat. Na szczęście sprzedałyśmy firmę. Nie z No takim właśnie, wynikiem. co znaczy na szczęście? Na szczęście, bo byłam naprawdę umęczona, Okej. bo to był trudne, to było bardzo trudne. To było możliwe, bo dałaś temu szansę. Złamałaś ten schemat i otworzyłaś się na to, co nowe, co może się wydarzyć. Czyli trzeba szukać tej energii, którą się czuje w brzuchu, jak się wchodzi do jakiegoś miejsca i coś podpowiada, to jest fajne, to jest ciekawe, trzeba za tym iść. Powiedziałam, że dopnę swojego. Pamiętam, miałam takie poczucie i robię sobie to ćwiczenie od czasu do czasu. Jak będziesz miała 85 lat i będziesz siedziała przed kominkiem i tak się bujała na fotelu, to czego będziesz żałować? Ojej, uwielbiam to, bo praktykujemy to z moimi podopiecznymi w procesach rozwojowych. Trudniej mi było na początku, przez to, że po prostu byłam młodsza i mniej odporna na stres. Wszystko mi się wydawało, że koniec świata, tak? Że po prostu teraz się coś wydarza i to już w ogóle jest jakaś tragedia. Jak człowiek ileś tych negatywnych rzeczy przeżyje, to potem jest po prostu tylko następna wielka sprawa. No przecież przeżyjesz to, dziewczyno, idź dalej, tak? To mnie zawsze frustruje, że u nas się w Polsce wszystko Koncentruje wokół kasy. Wokół kasy. I cały czas się mówi, no tak, za mało kasy było, komu się coś nie opłaca. Cały czas jest takie odniesienie, że coś nie działa, ponieważ jest za mało pieniędzy, a nawet jak te pieniądze są, to są w jakiś taki dziwny sposób przepalane. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Stworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem, ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes, taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem programu jest Bogusława Cimoszko-Skowroński. Bogusława Cimoszko-Skowroński jest kolejną gościnią w studiu audycji Biznes bez lukru. Miło Cię widzieć w naszych skromnych progach. Bardzo mi miło, że jestem tutaj. Nie wiem, od czego zacząć, przedstawiając Cię, Bogusławo. Czy Ty kiedykolwiek policzyłaś te wszystkie swoje projekty, inicjatywy, spółki, które zakładałaś, czy dla których pracowałaś historycznie? Wystarczy popatrzeć na te siwe włosy. Było ich trochę. Było ich trochę. Jest dużo. Pozwól, że przypomnimy dzisiaj przynajmniej kilka wybranych, bo to jest woda na młyn dla naszych słuchaczy i widzów. Oni lubią historię prawdziwych praktyków biznesu, założycieli również, a Ty nie tylko budowałaś firmy, ale od 2015 roku, co jest dla nas szczególnie istotne, jesteś współzałożycielką i członkinią zarządu akceleratora startupów Start Smart CE, działającego w bliskiej bardzo konotacji i relacji z ekosystemem MIT, którego zresztą misją jest wspieranie środowiska sprzyjającego budowaniu technologicznych spółek w Europie, w regionie tutaj Europy Środkowo-Wschodniej. Już za to Cię lubimy na starcie. Ale zachowajmy pewną chronologię. Proszę, Ty przez większą część swojego życia funkcjonujesz poza Polską. Masz amerykańskie obywatelstwo, prawda? Amerykańskie, szwajcarskie i polskie. O rany. To jak to się stało, że szczególnie na początku tej swojej drogi mieszkasz i pracujesz, a potem studiujesz w Stanach Zjednoczonych? Znaczy są takie wydarzenia w życiu i czasami wydaje mi się, że za mało fokusu dajemy właśnie takiemu po prostu szczęściu, czy przypadkom, które nie zależą za bardzo od nas. Okej. Takie po angielsku serendipity.
W moim życiu wydarzyło się tak, że część rodziny po stronie mojego taty jeszcze w tym okresie międzywojennym wyjechała do Stanów. I tam było 3 synów, mój tata plus jego 2 braci w Polsce. W poszukiwaniu lepszego życia? Po poszukiwaniu lepszego życia. I jak matka tych chłopaków umierała, to jej życzeniem było, żeby te 2 rodziny się wreszcie spotkały, bo się po prostu nie znali. I w latach 60. przyjechał wujek z Nowego Jorku, który nie potrafił się porozumieć po polsku. Myśmy nie znali angielskiego, ale jakoś pomiędzy, w jakiś sposób się Google Translator nie istniał. Jakoś się porozumieliśmy i im zależało na tym, żeby jedna część, ktoś z rodziny z Polski przyjechał, oni zapraszali, opłacili itd., itd. Ponieważ moi rodzice mieli prywatną inicjatywę, więc mój ojciec był jedyną osobą, która mogła sobie na to pozwolić. Mama prowadziła biznes dalej, a tata powiedział, dobrze, to ja uwielbiam przygody, więc ja jestem tą osobą, którą wyjeżdża. No i tak się wydarzyło, że moja rodzina się podzieliła. Tata był w Stanach, my tutaj, to nie były łatwe czasy, bo przypomnę, to były lata późne 60., 70., ale w pewnym momencie po prostu będąc na studiach już, poczułam, że tak do końca nie wiem, co ja mam ze sobą zrobić. To wszystko mi się wydaje absolutnie bezsensowne. Wtedy jeszcze w Polsce. Będąc w Polsce, tak. Było, jako studentka świat po prostu do mnie należał. Myśmy się wtedy bardzo wygłupiali z wszystkimi przyjaciółmi, że Ameryka za chwileczkę nas weźmie, bo przecież jesteśmy tak zadłużeni, że to jest niemożliwe, żeby ten kraj istniał dalej. No ale to były żarty, tak? Wiedzieliśmy, że w ogóle rzeczywistość jest zupełnie inna. No i tak po prostu nie wiedząc do końca, co ze sobą zrobić, powiedziałam do taty, słuchaj, ja bym chciała przyjechać i postudiować przez rok w Stanach. I nie mając zielonego pojęcia, co to znaczą studia w Stanach, jak w ogóle ten system wygląda, absolutnie naiwnie wyjechałam i pomyślałam sobie, dobrze, jakoś dam sobie radę, zobaczymy, jak to będzie. I znajomy taty, który taki profesor fizyki na lokalnym uniwersytecie powiedział, Bogi, ty to powinnaś na MIT. A ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest MIT. Ja aplikowałam do UConn, tak samo jak do Worcester. Wszystko było dla mnie wszystko jedno. Uniwersytet w Polsce to był uniwersytet. To nie miało znaczenia, jaki to jest uniwersytet. No więc oczywiście zaaplikowałam na MIT, jak mi ktoś tak doradził, nie wiedząc w ogóle, co to jest MIT. Tak? No bo w Polsce... A tutaj w Polsce co studiowałaś? Budownictwo, inżynierię. Okay. Tak. Czyli jednak technologiczne. Mama mi zawsze powiedziała właśnie, przypadkiem nie bądź dziennikarką, bo to zawsze przypadkiem nie dziennikarką. Będziesz się z nimi potem spotykać w takich programach jak tutaj. Nie, bo w tamtych czasach to wiadomo, po której stronie trzeba było stać. Tak? Więc dla niej to było super ważne, żebym robiła coś z cyframi, żeby to było absolutnie neutralne. I to była jej rada na życie. Coś z matematyką, coś z cyframi. A ponieważ to mi jakoś łatwo przychodziło, więc oczywiście dlaczego nie, tak? Inżynieria wydała się absolutnie naturalna, tak jak każdy inny w tamtym czasie. Nie miałam takich pasji bardzo silnych w sobie, że akurat ten kierunek muszę i tylko to. Czyli Boston, bo tam już był twój tata wtedy? Mój tata tata był już w Stanach. No i oczywiście zaaplikowałam na MIT i po tym powiedziałam do taty, słuchaj, to muszę tam pojechać na ten kampus, zobaczyć w ogóle, co to jest. No jak już zaaplikowałam, to chodźmy. I byłam po prostu przerażona. Jak zobaczyłam, co to jest, myślę sobie, Boże, bym uwielbiała tutaj być, ale na pewno się nie dostanę. No i 24 grudnia dostałam telefon z MIT, że właśnie zostałam przyjęta. Więc to był po prostu taki moment w życiu, chyba wszyscy mamy takie momenty, gdzie czujemy, że następuje olbrzymia zmiana, że coś ważnego się w tej chwili wydarzyło. No i rzeczywiście, wiedząc już potem, jak ten system amerykański, jak świat tam wygląda, to wejście w taki, bym powiedziała, świat intelektualny, ludzi, którzy są bardzo ambitni, to jest zupełnie inna. W Stanach są takie wyspy różnych bardzo ciekawych miejsc, do których nie zawsze można się łatwo dostać. I MIT jest taką wyspą. I to było środowisko, z którym się poczułam natychmiast, jak ryba w wodzie. No i potem już popłynęłam, no bo to już był dobry początek. To zanim o tym, co potem, to użyłaś przed chwilą zdrobnienia imienia, powiedziałaś Bogi. Tak nazywali cię Amerykanie? Znaczy, moje imię Bogusława było nikt nie potrafił tego wypowiedzieć prawidłowo. Jeszcze w połączeniu z nazwiskiem, nie? Też niełatwym. Więc spytano mnie, co to znaczy. Ja powiedziałam, co to znaczy. Takie mam pytanie do ciebie. Czy wiesz, co znaczy to sformułowanie? Oczywiście, ale tak. No i oczywiście zaczęto mnie wołać Gloria. Więc na co absolutnie się oburzyłam i pomyślałam sobie, na pewno nie. Więc natychmiast zmieniłam na Bogi, bo to wydawało się takie amerykańskie. No i tak zostało. To jesteśmy Państwu winni wyjaśnienia. Bogi to jest postać taka mityczna, trochę duch.
czasem zjawa. Jest Tak to 5 jest różnych. tłumaczone, no właśnie. 5 różnych, ja lubię tą golfową, bo to jest tak prawie do celu. Do celu, dokładnie. Blisko do celu, więc jest dużo różnych znaczeń bogi, ale gdzieś to tak do mnie przylgnęło. Świetnie. No, umawialiśmy się na rozmowę bez lukru, tylko mi tu obiecaj, że nie będziesz nas niczym straszyć, dobra? Bo też za tym No, bogi bez idzie lukru to taki... bez lukru. To nie jest bogi, to nie jest bogi. Tak, tak, to prawda. Wracając do studiów. Studiujesz na MIT, ale zaraz potem robisz kolejny kierunek studiów, tym razem menedżerski. Nie zaraz Nie tak potem. zaraz, Nie zaraz okej. potem. Postanowiłam popracować przez chwilę, bo to było ważne, żeby w ogóle zrozumieć, czy chcę być w tym obszarze inżynieryjnym. I pracowałam w Exxon w bardzo ciekawym momencie rozwoju tej firmy, bo ona była takim bardzo zamkniętym molochem, a w tamtym okresie, wczesne lata 80., gdzieś postanowiono, że ma być bardziej międzynarodowo, że mają zatrudnić dużo osób z różnym backgroundem i ja akurat w tą fazę weszłam i miałam bardzo fajne projekty, bo pracowałam na początku we Florem Park, to jest centrala inżynieryjna. Potem pojechałam do Holandii na 6 miesięcy i tam była budowa zakładów chemicznych. To było też bardzo ciekawe. Potem jak się wróciłam do Stanów, to weszłam w taką grupę, która była fantastyczna, bo to było Data Group i myśmy jakby oszacowywali, dawaliśmy bazę do szacunków kosztów rafinerii, zakładów chemicznych na całym świecie, gdziekolwiek Exxon chciał budować. I żeby to zrobić, trzeba było wyjeżdżać na takie wyjazdy czasami trwające miesiąc. Byłam cały miesiąc w Europie wtedy, odwiedzając różnych kontraktorów, zbierając informacje i to było przetwarzane w takie współczynniki, które pozwalały lepiej szacować, jakie będą koszty przyszłościowe. Także bardzo, bardzo fajne miałam doświadczenie. To był taki czas, w którym Exxon zaczął rzeczywiście budować swoją pozycję globalnie na rynku, tak? Exxon inwestował dużo globalnie, ale potem rzeczywiście nastąpił niesamowity rozwój, bo ceny do tego zmuszały, żeby jednak być bardziej ekspansywnym. No i to była bardzo ciekawa firma, ale to mi też pokazało, że ja nie jestem osobą korporacyjną, że ja nie rozumiem tego języka, że ja nie chcę być w korporacji. Co tam ci trudność sprawia? Może to był fakt, że ja byłam po prostu imigrantką, tak? I na początku drogi, a ponieważ od razu powiedziałam sobie, jestem Amerykanką, no bo trzeba się było Asymiluje się, tak? asymilować, więc powiedziałam sobie twardo, jesteś Amerykanką i idziesz do przodu. Jeszcze nie miałam wtedy paszportu, ale czułam się absolutnie, że ja już jestem po prostu lokalna. To jednak ten język korporacyjny, zrozumienie tych różnych szarości, które się wokół mnie działy, ja po prostu tego nie łapałam. I zobaczyłam, że ja po prostu do dużych organizacji się zupełnie nie należę, tego języka nie rozumiem. Ja nie chcę w tym uczestniczyć, to mnie w ogóle nie bawi. I wiedziałam, że na pewno nie pójdę do dużej korporacji. Natomiast chciałam jakby dalej wejść w to życie amerykańskie i robić kolejne ruchy. I poznałam kilka osób, które powiedziały, wiesz co, powinnaś zrobić MBA, takie fajne połączenie, studia inżynieryjne i MBA. No więc zaaplikowałam do kilku szkół i potem był Harvard. Któregoś dnia i Harvard. I telefony któregoś dnia, tak. I dostałam admissions do HBS-u, co też było dla mnie absolutnym wyróżnikiem i w fajnym momencie mojego życia to przeszło, bo tak 3,5 lata w Exxonie to mi wystarczyło, już byłam gotowa na kolejny ruch. No i to był przeniesienie się do Bostonu przede wszystkim. Powiem tak, Florem Park, tam gdzie mieszkałam, jest to piękne miejsce. Jak teraz jadę, to po prostu sobie myślę, Boże, jak tam jest pięknie, ale jak miałam 20 parę lat, no to w ogóle bycie w takiej tylko zieloności, pomimo, że bardzo blisko Nowego Jorku, ale mimo wszystko w zieloności, no to nie było ciekawe miejsce. To co Cię, Bogusiu, tam najbardziej zaskoczyło w tych Stanach po przeprowadzce, w tych pierwszych miesiącach, latach, kiedy funkcjonowałaś? Co było takiego, no znaczy dużo rzeczy było innych, ale co najbardziej... Stany są zupełnie inne. Nasz sposób myślenia, mentalność, zrozumienie w ogóle jak działają struktury. To jest zupełnie inny świat niż Europa, tak? Oni są zupełnie inaczej zorganizowani. Bardzo dużo rzeczy. Jak człowiek jest młody, to mi się wydaje, że to się wszystko jakoś tak chłoni i że to się wszystko zaakceptuje, ale znalezienie się w tym i poczucie się w domu, ale to dopiero do tych wniosków doszłam dużo później. Tak na samym początku to mi się wydaje, że zrozumienie, że w Stanach są różne wyspy. Żeby zrozumieć Stany, naprawdę trzeba tam długo żyć. Ja w tej chwili patrzę, co się dzieje w Stanach, też do końca nie rozumiem. Rozmawiam z wieloma osobami codziennie. Po prostu tam trzeba żyć, bo to jest inne zwierzę, to jest inne, tak.
Okej, dziś masz do czynienia także ze środowiskiem akademickim w Polsce. Jesteś m.in. wykładowczynią na Politechnice Warszawskiej, właśnie w Szkole Biznesu MBA. Czy te programy akademickie i fundamenty, na których stoją, są już podobne w Polsce do tych za oceanem, czy jeszcze nie? Nie. Czy mają szansę w ogóle kiedykolwiek być podobne? Ja czy, myślę, że to, co widzę, czy nie że jest powinniśmy za mało. konkurować? Myślę, że powinniśmy konkurować, ale mam takie cały czas wrażenie, i to mam styczność z kilkoma instytucjami tak, edukacyjnymi i też rozmawiam często z młodymi ludźmi, którzy kończą studia w Polsce i mam wrażenie, że jest za mały nacisk na taki excellence, na wybitność. U nas cały czas jest takie trochę średniactwo. Nie wiem, Rzucanie do jednego worka? tak, za mało ambicji. Okej. Za mało ambicji, za mało takiego poczucia, przede wszystkim cała organizacja, administracja, tak, w jaki sposób to ma działać. I tutaj myślę, że akurat szkoła biznesu wydaje mi się, że jest wyjątkowa, że tam jest to wszystko bardzo, bardzo, bardzo fajnie zorganizowane. Natomiast z innej instytucji, z którymi się zetknęłam, jest za dużo takiego, za dużo szarości. Po prostu nie czuję, że od góry idzie takie poczucie, że musimy być wyjątkowi. Co teraz mamy zrobić, żebyśmy byli wyjątkowi? Coś takiego, że tak od 9 do 5 trochę. Nie ma takiego poczucia, że absolutnie musimy być wyjątkowi. Tak, że to jest wpisane w geny od samego początku, Tak. kiedy ta idea I nasza taką życiowa kulturę startuje. chcemy na tej uczelni mieć, tak? Takich studentów chcemy mieć. I w związku z tym bardzo dużo studentów w dalszym ciągu chce wyjechać gdzieś na studia za granicą, bo czują, że to nie będzie to samo doświadczenie. No właśnie, kiedy ja kończyłem studia, a to było już dobrze ponad 25 lat temu, to rzeczywiście każdy chciał pracować w amerykańskiej korporacji. Wyczekiwaliśmy takich momentów i wydarzeń, w których to goście zza oceanu przylatują do Polski i przekazują, sprzedają swoją wiedzę, dzielą się swoimi doświadczeniami. Czy po tych wszystkich latach, po zdobywaniu wiedzy, po pewnych już exitach i doświadczeniach, chociażby w kontekście założycieli, przyjdzie taki moment, że to któryś z Polaków poleci kiedyś do Stanów Zjednoczonych i będzie tam traktowany jako osobowość, charakter, będzie coś wykładał czy prezentował, gdzie będą słuchali go Amerykanie. Z pewnością, Okej. z pewnością. Ja myślę, Wierzysz że w tego typu scenariusze? Absolutnie. Ja myślę, że wśród przedsiębiorców mamy naprawdę fantastyczne osoby, które mogłyby niejedną osobę bardzo, bardzo dużo nauczyć, więc jestem przekonana. To jest zawsze tylko kwestia odnośnika, tak? Czy dlaczego akurat ja mam być ciekawy dla tej społeczności, tak? Jak moje doświadczenie się tłumaczy na to, co robią inni wokół mnie, w jakimś innym miejscu. Jasne. Ale od strony wiedzy i doświadczeń to mamy mnóstwo, jest bardzo dużo fajnych founderów. Bo forsuję też taką tezę w naszym programie. Ciekawe, czy się z nią zgadzasz, że Polska może być drugą Doliną Krzemową, co najmniej Europy. Tu bym bardzo polemizowała. Po prostu jak słyszę właśnie, że Polska czy Europa, że ma naśladować Stany, to po prostu mówię sobie, po Nie co? tędy droga. Nie tędy droga. W ogóle geograficznie jesteśmy innym zwierzęciem, tak? To jest rynek 300 iluś milionów, który jest absolutnie uniform, tak? Wszystko jest jednakowo, wszystkie prawa i tak dalej. No nie ma co się porównywać, tak? W ogóle mają inną kulturę działania. I ten U nas- mental, to co powiedziałaś też. I prawda? ten mental, Taki- ale nawet gdyby się mental zmienił, bo myślę, że my w Polsce mamy taki trochę amerykański mental, w innych częściach, w Szwajcarii na pewno nie, w Niemczech na pewno nie, ale po prostu jesteśmy zlepkiem różnych narodowości. To się nie da w Europie i nie ma sensu wkładać więcej pieniędzy w to, żebyśmy tutaj w Europie mieli unikorny. To jest bez sensu dla mnie, naprawdę. To ciekawe, co mówisz. I słyszę takie różne właśnie głosy czasami od polskich urzędników, że na przykład to nie pozwolimy teraz, mamy jakby narzędzia prawne, żeby founderów zmuszać do tego, żeby byli w Polsce. Bo można by było ich na przykład opodatkować. No to jest pierwsza droga, żeby te spółki wszyscy founderzy zakładali w Estonii czy w jakichś innych miejscach, tak, a nie w Polsce. Tak. Znaczy koniecznie wspierać, pomagać, łączyć, a nie karać, tak. To wydaje mi się, że to jest bardzo ważne.
I dwa, że właściwie absolutnie powinni wyjeżdżać, powinni być w Stanach. Te dwie kultury, dwa kontynenty powinny się ze sobą mieszać, bo to są przyjaźnie, przenikać, bo w końcu też trzeba pamiętać o wszystkich korzyściach, które mamy, tak? Mając tutaj na przykład, nie wiem, Polacy, którzy budują spółki, idą w globalny rozwój, to bardzo często mają całe zaplecze technologiczne tutaj. To jest mnóstwo miejsc pracy. To też trzeba docenić. To prawda. Jak się popatrzy na founderów, którzy naprawdę zrobili wielkie spółki, zbudowali w Stanach, to bardzo dużo z nich ma korzenie w Europie, tak? No i teraz super, że tak jest. Znaczy nie widzę takiego wielkiego powodu do zmartwienia. Dobrze, ktoś może powiedzieć podatki i tak dalej, ale nie o to chodzi. Są też miejsca pracy, które są tworzone. Super. Wracając do tego Harvardu jeszcze, ktoś rzeczywiście Ci super podpowiada, sugeruje studia biznesowe, no chyba Cię wkręcają na dobre, bo późniejsze Twoje inicjatywy są rzeczywiście pewną pochodną, pokłosiem tego, że studiujesz biznes jednak. Nie? To mi dało bardzo fajne przejście, właśnie do świata, który bardziej czułam, bo świata inżynieryjnego do końca nie czułam, więc to było bardzo fajne. Natomiast ja skończyłam studia w HBS, skończyłam w 1985. I wtedy były trzy jakby kierunki dalszego rozwoju. Albo się szło do investment banking, albo do strategic consulting, albo do korporacji. Więc ja już wiedziałam, że do korporacji nie. Investment banking, poszłam na kilka takich, posłuchałam moich znajomych, którzy poszli na to interviewsy z bankami inwestycyjnymi i tam chodziło o to, ile czasu zabierze, ile czasu to będzie trwało, żeby ta osoba się rozpłakała. Więc po prostu połowa lat 80. to był niesamowity czas w Stanach. No Takiego mercy. twardego no mercy, właśnie jak tą osobę zmusić. Jak ja usłyszałam, co tam się dzieje, ja myślałam, w życiu nie pójdę na co mi to? Po co mi to? W ogóle nie mój charakter. Na pewno nie będę się poddawała takim torturom. Więc odpadło mi korporacje, investment banking mi odpadł, pozostał strategic consulting, ale ja będąc jeszcze w dalszym ciągu z mentalnością z Polski, pomyślałam sobie, jak mogę ja z moim doświadczeniem doradzać jakiemuś CEO Coca-Coli. W ogóle, przecież to jest śmieszne, to w ogóle nie jestem ja. Nie czułaś się na siłach, czy po prostu Dla mnie nie to chciałaś było tego? niedorzeczne. Niedorzeczne, okej. Niedorzeczne. Jak osoba, która nie przeszła całej drogi dochodzenia do tej funkcji jako konsultant, co ja mogę takiej osobie powiedzieć? Ja po prostu gdzieś rozmawiałam z wieloma osobami, które były w Bainie, McKinsey i po prostu, ale co wy tak naprawdę robicie? Tak? Dla mnie to było niedorzeczne. Więc pomyślałam sobie, nie czuję się autentycznie w tym. A ponieważ zawsze coś mi chodziło po głowie, że jednak gdzieś ten własny biznes, moja mama w końcu przedsiębiorczyni i zawsze mi wpajała, słuchaj, bądź niezależna, więc pomyślałam sobie, no przecież się już wszystkiego nauczyłam. To ja teraz własny biznes spróbuję. Który nazywa się Boston Telecommunications. Tak. No, to szybko, odważnie jednak. Odważnie wtedy mało kto, kilka osób z mojego roku wtedy próbowało. No i tutaj mam takie właśnie, skoro jesteśmy bez lukru, to od razu powiem, że poszłam bardzo odważnie, byłam strasznie zafascynowana tym, że to robię. A z drugiej strony to, co nauczyłam się tego, że trzeba ostrożniej, że trzeba te pomysły filtrować, że to było za szybko. To był czas 84 AT&T divestiture. I to był taki niesamowity okres, teraz trochę tak jak Web3, że wszyscy się rzucili na telekomunikację, bo coś się rozbija, jest jakiś chaos na rynku, no to są możliwości. No bo powiedz nam, czym się zajmowała firma konkretnie? Myśmy mieli taką koncepcję, ponieważ po AT&T divestiture ten lokalny telekomunikacje, long distance, hardware, to wszystko było separate i wchodził do tego jeszcze data wtedy, tak? Tam były deki, wangi i tak dalej, takie. I wchodził wtedy taka nowa technologia, data over wire, same wire. I myśmy pomyśleli, jak tyle tych zmian się tutaj tworzy, to my stworzymy firmę, a Boston się niesamowicie rozwijał. Bo po prostu dostał wtedy permity Kevin White, który odchodziłby majorem Bostonu, bardzo dużo permitów na budowę nowych budynków. Boston był takim zastałym, śpiącym miasteczkiem, jak ja chodziłam. Pod Nowym Jorkiem. Pod Nowym Jorkiem. I to był Kendall Square. Tam człowiek się bał chodzić. Dzisiaj Kendall Square to jest po prostu obłęd, tak? Technologiczny obłęd. Czyli był MIT, Harvard Square, fajnie, ale tam obok to były takie trochę pustynie.
I raptem te wszystkie licencje na rozbudowę miasta miały miejsce, więc spotkałam osobę przez koneksję z Harvardu, która to była deputy Kevin White, majora, Mitchell Spring. Niesamowita kobieta. Od razu miałyśmy klik ze sobą i pomyśleliśmy, dobrze, to robimy coś razem. No i zbudowałyśmy firmę telekomunikacyjną. Postanowiliśmy, że to jest najlepsza koncepcja teraz, żeby połączyć te wszystkie nowe budynki, które powstają w Private Communications Network i gdzie będzie state of the art. To co Cię utwierdziło w przekonaniu, że to jest właściwy moment, już tu i teraz, na zbudowanie tej firmy? Bo to chyba było coś takiego, że ja siebie nie widziałam w tych trzech rzeczach. W tych trzech obszarach. Nie chciałam korporacji, nie chciałam investment banking, nie chciałam consulting. Więc pomyślałam sobie, dobra, to Przez tylko... eliminację? Przez eliminację doszłam do tego, że to będzie własny biznes, a mama mi zawsze mówiła, bądź niezależna. Więc myślę, zgadza się. Mamy. Tak, Warto słuchać rodziców. Okay. Rozmawiam wszystko. I bez większych analiz, wtedy w ogóle nie było ekosystemów startupowych, tak? To było dosyć... Ktoś tam gdzieś zakładał jakieś... Ale to było naprawdę takie trochę w izolacji, tak? To pod tym względem naprawdę były inne czasy. I bez takiej dogłębnej analizy pomyślałam sobie, oczywiście, robię to, dlaczego nie? Po prostu będę miała własny biznes. 6 lat. 6 lat. Na szczęście sprzedałyśmy firmę. Nie z No takim właśnie, wynikiem. co znaczy na szczęście? Na szczęście, bo byłam naprawdę umęczona, Okay. bo to był trudne, to było bardzo trudne. Znaczy myśmy zaczęły od PowerPointu, zdobyłyśmy kapitał na początek, bo to był też kapitałochłonny biznes, też właśnie analiza, co jest sensowne, co nie jest sensowne, jak w ogóle wybierać te pomysły, tak? To w ogóle Harvard mnie tego nie nauczył, więc to była naprawdę ciężkie Żadna szkoła nie da Ci tego, co praktyka. ciężkie potem, doświadczenia, gdzie no, dużo różnych, znaczy jesteśmy w dalszym ciągu zaprzyjaźnione bardzo, więc to też uważam, że jest bardzo dużym plusem z Miczo, ale to był trudny okres, żeby tą firmę naprawdę wyprowadzić na czystą. Co tak? było najtrudniejsze? Zdobywanie klientów? Kontaktu? Zdobywanie klientów, to, że, znaczy sam business model, bo myśmy wchodziły do nowego budynku, tam Boston Telecommunications wchodził, miał private risers, my budowałyśmy tą całą sieć i to był początkowa inwestycja, która nie zawsze się mogła spłacić, bo jak na przykład wchodził jakiś klient, który zabierał, nie wiem, 10 pięter, a wchodził z własnym systemem i naszego systemu nie brał, no to był market share. Gubiliśmy market share, tak? Więc to był od tej strony taki bardzo nieprzewidywalny biznes, a druga rzecz nieprzewidywalna była taka, że właściwie z każdej strony był konkurent. Pamiętam jak dzisiaj rozmowę, kiedy przychodził Fidelity i zaczął rozmawiać z nami o potencjalnym mergerze. Tak myślę, po co Fidelity my? Tak? A Fidelity miał tam dużo siedzibę w Bostonie i tak dalej. No i okazuje się, że oni chcieli zrozumieć nasze unit economics, bo oni chcieli właściwie wejść w coś podobnego. Tak. I już zlewarować się tym, co zrobiłyście wcześniej. I tu gdzieś zobaczyłyśmy, że właściwie oni są za silni, tak? Że raczej nas zjedzą, niż cokolwiek ciekawego z tego wyjdzie, więc trzeba było bardzo uważać, jakie informacje się daje, z kim się rozmawia, w jaki sposób. Ale warto było rozmawiać mimo wszystko. Warto było rozmawiać. To wszystko były niesamowite doświadczenia, które potem tak stopniowo, najważniejsze są, mi się wydaje, nie tyle może, znaczy czego się uczymy, tak? Na końcu trudne rzeczy, które przechodzimy, myślę sobie, że trzeba się czasami uśmiechnąć i powiedzieć, ok, to znaczy, że teraz jest ten moment, że należy mi się nauczka za coś, dla czegoś, z jakiegoś powodu. Świetnie o tym mówisz. Ja dodaję zawsze w takich momentach, że życie poddaje nas pewnym próbom. Co z tego weźmiemy dla siebie, z czego skorzystamy, no to już, ale to się musi wydarzyć po prostu, trzeba to przeżyć. Trzeba to przeżyć. No mega, to właśnie miałem Cię zapytać w takim razie, jakie emocje towarzyszą Ci po sprzedaży, ale już wiemy, że dobrze, że ona następuje. Dobrze, że ona następuje, nie była spektakularna, natomiast bardzo się cieszę, że doszło do niej. No i kupiła nas firma, która była notowana na Nasdaqu, a robiła to samo, tylko w znacznie większej skali. Czyli Boston był po prostu takim następnym miejscem. I to był też taki okres, gdzie ja bardzo psychicznie już patrzyłam wtedy, co się dzieje w Europie Wschodniej. Wiadomo, Polska wolna, 89, pierwsze wybory wolne. Te tematy, które
i historie, które odbywają się w kraju, ciągle Cię interesują. Niesamowicie, niesamowicie. I mam cały czas kontakt, tak, z Okej. ludźmi, którzy wyjechali w roku 80 i organizowali swoje życie w Stanach po stanie wojennym, więc cały czas jestem jakby włączona. Oczywiście nie można dzwonić, nie ma takiego bliskiego kontaktu, ale jest dużo osób wokół mnie, które w jakiś sposób cały czas o tym myślimy, rozmawiamy. No szapoba, bo powiedziałaś, chcę zostać Amerykanką, chcę się zasymilować, ale z drugiej strony nie zapominam o tym, gdzie są moje I to korzenie. jest, myślę, że bardzo ważna lekcja dla wielu osób. Uważam, że bardzo warto wyjeżdżać za granicę i mieszkać przez jakiś czas za granicą. Nie tylko wyjechać i wrócić na wakacje, bo to nie daje pełnego obrazu. Absolutnie. Ale myślę, wszyscy młodzi, zawsze powtarzam i czasami biorę cięgi za to, ale wydaje mi się, że każdy powinien gdzieś wyjechać i spędzić ze 2 lata, 3 lata w jakiejś innej kulturze, Super. po to, żeby po prostu skonfrontować swoje... Nosimy bardzo dużo takiej wiedzy bazowej, która nie jest nigdy konfrontowana i dopiero życie w innym kraju otwiera nam oczy. nas. Więc to mi się wydaje niesamowicie ważne dla młodych ludzi, żeby to zrobić, ale z drugiej strony niesamowicie również ważne, żeby nie gubić korzeni. Bo takie życie imigranta jest strasznie trudne. Znaczy takie zostanie, takie powiedzenie sobie, teraz jestem Amerykanką, to jest takie proste, wydaje się, prawda? Bardzo dlaczego nie? Ale z drugiej strony ciągnie za sobą całą historię samotności. I pewnych ograniczeń, które jednak idą za tym, że ciągle swoje Absolutnie, korzenie leżą w absolutnie, innym absolutnie, kraju, nie? Absolutnie. Wiem, o czym mówisz. Mój tata w latach 80. dorabiał się w Stanach, mimo tego, że mógł się tutaj realizować jako inżynier w tej Polsce. Lat 70., 80. to też dla mnie było życie bez ojca. Mój dziadek urodził się w Stanach, znam więc tego typu historie, o których opowiadasz. No i co tam się potem dzieje po tej sprzedaży? Bo wydawałoby się, że mogłabyś sobie poleniuchować, odpocząć, jechać na jakieś dłuższe wakacje, a ty się zaraz szybko zabierasz za inne projekty. za Nie, inne znaczy tak po 3 miesiącach. Po 3 miesiącach. Dam sobie 3 miesiące odpoczynku i w 1991 roku powstało Bank Odbudowy i Rozwoju. No właśnie. I pamiętam, dostałam telefon z Londynu i tak ktoś mi o tym zaczął opowiadać, że był jakiś headhunter. Czy oni cię znaleźli? Oni mnie znaleźli i ja mówię, ale nie, ja się absolutnie do dużych Przecież organizacji kiedyś nie nadaję. wyeliminowałaś ten scenariusz, Nie, no w prawda? ogóle ja, jakiś bank, duże organizacje, proszę, absolutnie nie, na pewno nie, to nie ja. Ale nie, no bardzo, proszę przyjechać na tydzień. My opłacamy tydzień, niech pani z nami pobędzie i wtedy oceni sama. I pamiętam, że sobie tydzień w Londynie? Okej, dlaczego nie? Właściwie to co mam innego do roboty w tej chwili, jadę. No i pojechałam na ten tydzień i byłam po prostu zszokowana tym, co zobaczyłam, bo to był jeszcze Pozytywnie. wtedy... Bardzo pozytywnie. To był początek banku, to było w takim starym budynku na Leadenhall Street, to były same początki. Wszystko było na jednym piętrze, otwarta przestrzeń, Open space, ci który nie był executives, popularny. open space, który w ogóle, ale chodziło o to były same początki, czyli ta pierwsza grupa osób, która w ogóle budowała Fajna zasady. energia taka, prawda? Była takich misjonerska tak. energia i to były osoby, Ron Freeman, który, no Salomon Brothers przyszedł i prowadził cały, bo wtedy już był podział na część prywatną, która będzie tylko prywatne projekty robiła i część taki development banking, tak? Czyli bardziej pieniądze dla instytucji rządowych. Ja na pewno chciałam być w tym merchant banking i pracowałam bardzo blisko z Ronem i po prostu ten tydzień tak mnie zafascynował, że ja powiedziałam absolutnie, jedną walizkę tylko wzięłam, ale wszystko pakuję, przeprowadzam się do Londynu, bo tu jest kapitalnie. I to były takie początki w ogóle budowy kapitalizmu, więc byłam odpowiedzialna za Polskę, dużo No projektów właśnie, wtedy. już za te obszary, które były ci bliskie. I przeszłam regiony. bankowość, czyli zupełnie nowy obszar, ale którego się można było szybko nauczyć. To były bardzo ciekawe struktury takiego project financing, ale byłam otoczona osobami, które to znały bardzo dobrze, więc w ogóle była fantastyczna atmosfera takich zdolnych ludzi, którzy chcieli robić rzeczy zupełnie nowe, tak? Wchodzenie do miejsca, gdzie nie było prywatnego kapitału, a trzeba było budować, pomagać budować przedsiębiorstwa, które były prywatne, więc to były bardzo ciekawe doświadczenia, mnóstwo fajnych przeżyć i to był taki początek kapitalizmu w Polsce. To było możliwe, bo dałaś temu szansę. Złamałaś ten schemat i otworzyłaś się na to, co nowe, co może się wydarzyć. Czyli trzeba szukać tej energii, którą się czuje w brzuchu, jak się wchodzi do jakiegoś miejsca i coś podpowiada, to jest fajne, to jest ciekawe, trzeba za tym iść.
No i wkręciłaś się na dobre, bo w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju pracowałaś przez lata jako senior banker, a potem zostajesz vice president UBS Investment Bank. Czyli jednak kolejny etap tej podróży. To trochę przypadkowe. To trochę przypadkowe. Jak to Nie przypadkowe? zaplanowane. Znaczy nie, do Szwajcarii wyjechałam z prywatnych powodów i znalazłam się w Szwajcarii takim, bym powiedziała, no tutaj miałam dosyć duże ryzyko, bo nie znałam niemieckiego, nie znałam tej niemieckiej struktury, znaczy ten Dach region, tak? Szwajcaria, Austria, Niemcy. Po prostu nie czułam zupełnie, jak to działa. Zupełnie z powodów osobistych się przeprowadziłam do Zurychu i nie mając jeszcze tych wszystkich pozwoleń, tego wszystkiego, po prostu gdzieś myślałam sobie, nie no, dam sobie radę. I potem ta praca w UBS-ie, no to była taka trochę wynikła z tego, że chciałam, no musiałam się jakoś odnaleźć w tym nowym otoczeniu, tak? Ale weszłam do UBS-u w bardzo ciekawym momencie przed mergerem z SBC, czyli to był jeszcze stary UBS i znowu taki szok kulturowy, gdzie ja z amerykańską mentalnością... No właśnie, bo przepraszam, że wejdę w zdanie, ale tak, wiemy czego się nauczyłaś i co się wydarzyło w Polsce, zanim zmigrowałaś do Stanów. Potem Londyn jednak był bardzo bliższy. anglosaski. Tak, bardzo, nie, w ogóle blisko temu, wszystko Stany. co w tak. Nowym Jorku, w Bostonie, a tu jednak trafiasz na zupełnie inny grunt. Zupełnie inny grunt, który mnie frustrował nieprzytomnie, który negowałam, z którym się kłóciłam wewnętrznie. Dlaczego? Co tam było takiego? Bo po prostu jest inna kultura życia, inna kultura rozumowania. No ona jest taka jednak, wydaje się, zorganizowana. Znaczy tak, ja już w tej chwili jestem bardzo pozytywnie nastawiona i widzę wszystkie dobre strony, ale przedtem nie widziałam tych dobrych stron, tylko widziałam inność, z którą się cały czas kłóciłam. I ta inność polega na tym, że za wszystko się karze, za wszystko, co nie jest pod linijkę, to się karze. Trudno wyjść poza schemat, tak, zupełnie. Nie, trudno być taką po prostu, mieć wolność, wydawało mi się, tak? Że ja po prostu, ja właśnie chcę tu zaparkować w tej chwili, a ja chcę dłużej zaparkować. Okay. I dlaczego mam ciągle te mandaty płacić? A niech tego samochodu nie chcę tak prosto postawić, tak? Trochę na ukos też jest fantazyjnie. No i za to byłam karana non-stop. A Szwajcarzy jak wyczują, że ktoś właśnie ma taką w sobie, to niestety karzą do nieprzytomności. Więc jak już zapłaciłam wystarczająco dużo kar, to coś we mnie pękło i pomyślałam sobie, kurczę, może jednak jest w tym coś dobrego. Zacznij obserwować, przełam się. No i teraz widzę bardzo dużo dobrych stron, tak? Jestem bardzo przyzwyczajona do życia w Szwajcarii i podoba mi się ta organizacja, te schematy, które tam są. Do tego stopnia, że masz cały czas mieszkanie, mieszkasz w Zurychu, tak? Mieszkam w Arozie na szczycie góry, ale to tak sobie specjalnie to zorganizowałam. Natomiast to połączenie tego świata anglosaskiego właśnie z takim szwajcarskim, niemieckim dało mi też zrozumienie, że nie ma jednej drogi. Jest wiele różnych dróg, żeby dojść do celu. Bo często myślimy sobie, teraz musimy być Dolina Krzemowa robi to tak, róbmy to tak samo. Inni robią to inaczej i też dochodzą do celu. I trzeba o tym pamiętać, żebyśmy trochę mieli w sobie autentyczność, z czym każdy z nas się czuje dobrze, w jakim środowisku chce funkcjonować, jaki świat wokół siebie chce budować, żebyśmy nie powtarzali po prostu na ślepo różnych rzeczy. To gdybyś dzisiaj, w tym czasie, w którym żyjesz, z tymi doświadczeniami, które masz, musiała podjąć taką decyzję, że możesz przenieść się na stałe, pomijając twoje wcześniejsze uwarunkowania tutaj, czy miejsca zamieszkania, do Szwajcarii czy do Wielkiej Brytanii, to którą destynację byś wybrała? Dzisiaj? Tak, Szwajcarię. Szwajcarię. Okay. Dzisiaj Szwajcarię. Ale to, co mnie kręci, to jeszcze na pewno Azja. Na pewno chciałabym więcej czasu spędzić w Azji. Bywam tam, ale za mało. Więc to jest następna kultura, gdzie jest to absolutnie w jakimś kontraście, tak? A myślę, że to znowu te wszystkie hipotezy, które w sobie nosimy, że coś rozumiemy, to są poddawane próbie, jak się przeprowadzamy do jakiegoś innego miejsca. Fantastycznie. Potem jeszcze FinCourt Finance Coordinators, tak? 7 lat. FinCourt nawet troszkę chyba dłużej, bo jeszcze pracowałam na początku nie jako pracownik, tylko jako konsultant. Także w FinCourtie blisko 10.
Natomiast to był niesamowite doświadczenie, bo to była znowu budowa kapitalizmu w naszej części świata. Spotkałam Bruna San Giacomo, taki długowłosy bankier. Zresztą tak, kojarzę, znasz go, grupa oczywiście. ITI, a ja byłam przy narodzinach ITI. Ja dołączyłam do Fincordu, zanim w ogóle do tej transakcji doszło. I on był, on jest niesamowitą osobą, fantastyczny warsztat bankowości, finansowania, strukturyzowania transakcji. I byliśmy bardzo małym zespołem, który robił naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, tak? Bo to był taki początek, znowu dalsze rodzenie się tego kapitalizmu w Polsce, a to, co Bruno sobie wymyślił, to wsparcie takich najtopowych biznesmenów. Mieliśmy naprawdę tylko kilka osób, z którymi pracowaliśmy, żeby im pomóc po prostu budować ich przedsięwzięcia, tak? Czyli oni wymyślali, ale nie mieli warsztatu, w jaki sposób na przykład, jeżeli chcę zrobić joint venture z jakąś globalną spółką, to oni by popłynęli, gdyby nie osoby, które wiedziały, jak to wszystko poukładać, tak? A ten rynek się dopiero rodził. Firmy prawnicze, które to umiały, naprawdę były do policzenia na palcach, a nie każda firma prawnicza ma ludzi, którzy są naprawdę przedsiębiorcami, tak? Bruno jest przedsiębiorcą i on bankierem, ale też przedsiębiorcą. I to była olbrzymia różnica zrozumienia w ogóle języka, jak w sposób to układać i zrozumienia tego świata zachodniego, jak to wszystko łączyć ze sobą. Także ja pracowałam bardzo blisko z panem Starakiem akurat, Bruno bardziej przy narodzinie ITI. Tak. Także to były fantastyczne czasy, mnóstwo niesamowitych historii. I znowu chyba ten czas i ta praca tam jakoś triggeruje cię do tego, żeby pomyśleć o swojej spółce. To był chyba Jurek Starak mnie do tego jakoś niesamowicie zmotywował, bo mi powiedział: Bogusia, ja miałam bardzo fajną pozycję i tak dalej, ale w dalszym ciągu to była taka, bym powiedziała, bardzo rodzinna struktura, centralnie zarządzana, której nie zawsze się czułam dobrze, tak? Bo tak jak wspomniałam, ze Szwajcarią tam czasami byłam na bakier, no i zawsze próbowałam znaleźć większą przestrzeń wokół siebie. I Jurek Starak mi powiedział: Bogusia, dlaczego właściwie ty nie pracujesz dla siebie? Zbuduj tą przestrzeń, wykreuj ją. Wykreuj ją. I to mnie niesamowicie tak dopaliło, dało mi takiego kopniaka. I też myślę, że, niełatwo jest w takim kraju jak Szwajcaria. Gdzieś w Stanach chyba jest łatwiej podejmować takie decyzje. Jest więcej wzorów osób, które to robią, nawet takich mentorskich. W Szwajcarii absolutnie się czułam wyizolowana z tego środowiska. Też było mi trudniej, bo po prostu języka tak dobrze nie znałam. Nie miałam tego zaplecza tak szkolnego, które tutaj miałam. A dzisiaj mówisz po niemiecku? Mówię po niemiecku, Okay. Ale bym powiedziała, że na pewno w angielskim się czuję znacznie pewniej, tak? Daję sobie radę, bo tam mam firmę, muszę operować i tak dalej, ale to nie jest to. Gdybym tam chodziła na uniwersytet, na pewno bym się czuła znacznie pewniej, tak? I w tym kraju, żeby założyć firmę, to poczułam taki chyba silniejsze jeszcze ugięcie pod kolanami niż jak zakładałam w Bostonie. Bo to było trudniejsze dla mnie w tamtym okresie. Przez to, że po prostu miałam mniej osób wokół siebie, które mogły być mentorami dla mnie. Ale nie powstrzymało cię to. Nie powstrzymało, tak. Powiedziałam, że dopnę swojego. Pamiętam, miałam takie poczucie i robię sobie to ćwiczenie od czasu do czasu. Jak będziesz miała 85 lat i będziesz siedziała przed kominkiem i tak się bujała na fotelu, to czego będziesz żałować? Ojej, uwielbiam to, bo praktykujemy to z moimi podopiecznymi w procesach rozwojowych. I tak sobie po prostu się wtedy zastanowić i pamiętam, że miałam tak silne uderzenie, że ja muszę jeszcze raz wejść i zbudować coś własnego, tak? Więc to był taki moment, że powiedziałam: nie, po prostu nie daruję. Teraz jest ten moment, muszę to zrobić. I nie chcę tego żałować, że nie spróbowałam. Nie chcę tego żałować, że jestem bardzo bezpiecznym, z bardzo dobrym wynagrodzeniem, z bardzo fajnymi bonusami. Wszystko niby działa, ale brakuje mi czegoś. I czego będę żałowała? I teraz jak patrzę, zostały osoby w Fincordzie, które to była jedyna praca, tak? Przez ten cały czas. Dla mnie przerażająca koncepcja, tak? Że ktoś może całe życie w jednej organizacji, w jednym takim miejscu spędzić. Nie wyobrażam sobie. Także to było strasznie trudne. Pamiętam, że miałam palpitację serca przez 3 miesiące. Jak powiedziałam, że dobra, wychodzę. Nikt tego nie potrafił zrozumieć, właśnie, dlaczego. Jak zareagowali twoi partnerzy? Nikt nie potrafił tego zrozumieć. W ogóle. Ale co, dlaczego? Po Po co? Tobie krzyżyk, że to jest bez sensu, to się nie uda? To jest bez sensu, to się nie uda, że stracisz, pamiętam, takie różne
No, teraz tym miałaś bardziej wszystko, teraz miałaś wszystko, a teraz będziesz głodowała, więc w ogóle tym bardziej cię to zmotywowało, co? jeszcze mnie bardziej Ja im udowodnię teraz. Tak jest. Więc mam taki charakter niestety, że to mi absolutnie dodało animuszu. No i się sprawy potoczyły. Super. CMS GmbH od 2003 roku właśnie pomagasz i to z pompą od razu, bo z działalnością z Zurychu, Warszawy, Pragi towarzyszysz właśnie przedsiębiorcom w tych międzynarodowych transakcjach, tam gdzie się strukturyzuje, koordynuje te szczególnie międzynarodowe transakcje fuzji czy przejęć. Możesz nam podać jakieś przykłady takich udanych transakcji, właśnie tego, co tam się fajnego wydarzyło? Myślę, że takim fajnym momentem było, znaczy pracowałam z kilkoma przedsiębiorcami w Szwajcarii, bym powiedziała takimi może mniejszymi markami, natomiast w dalszym ciągu pracowałam z Jurkiem Starakiem. Okay. I druga rzecz, którą postanowiłam zrobić, to jest właśnie zbudować tą nogę w Polsce, a wtedy powstawał New Connect, tak? I ten New Connect mnie zafascynował, bo pomyślałam sobie, uwierzyłam bardzo w to, że nie ma takiej giełdy, która jest technologiczną giełdą. Ten AIM jest taki po prostu daleko w tym Londynie i to są w ogóle duże spółki. Pamiętam moje doświadczenie z UBS-u, gdzie mówiono nam, żeby w ogóle jakąkolwiek transakcję zrobić, to musi być co najmniej $50 milionów, tak? Okay. A w Polsce wtedy, w połowie lat 90. w ogóle Trudno 50 było milionów 50 dolarów, milionów złotych, nie? to w ogóle, to były nieosiągalne w ogóle 10 milionów, 5 milionów, to było coś, tak? I pamiętam, że w UBS-ie wszyscy czekali, aż taka transakcja wielka się w ogóle pojawi na horyzoncie. Więc wszyscy siedzieli przy biurkach i czekali, aż to się wydarzy, tak? I to było nie fajne doświadczenie, tak? Więc pamiętam, że jak powstał ten New Connect, to pomyślałam sobie, to jest kapitalna platforma, bo właśnie AIM jest na duże, to jest dużo za duże na nasz rozmiar naszego regionu i tu można coś ciekawego zrobić. I wprowadziłam wtedy, pamiętam, pierwszą spółkę zagraniczną na New Connect, to był Photon. I to było właśnie CMS. Photon Energy, tak? Photon Energy, tak. I potem szereg innych czeskich, które poszły za tym, no bo jak dało mi to taką, to jest dobry case i to dało taką drogę, bo ta dematerializacja akcji i tak dalej była dosyć trudna i inna i nie każdy potrafił to zrobić, więc to było, jak już to przepracowałam, to był fajny case. I gdzieś mnie ten rynek New Connect tu strasznie rozpalił, że to jest bardzo fajna droga i że mogę wielu młodym przedsiębiorcom bardzo pomóc. Więc oprócz tych transakcji M&A-owych zaczęłam też to robić i potem to mnie trochę pociągnęło bardziej, że zaczęłam dużo więcej czasu spędzać w Polsce i bardziej się temu poświęcać. No to blaski, a cienie, tak jak tam koledzy zapowiadali, że mogą przyjść, to bywały takie? Bywały, znaczy takie zdobywanie biznesu, tak? Ten business development, gdzie z jednej strony ma się koszty stałe w takiej firmie konsultingowej, to po prostu jak się nie ma produktu, to trudno jest taką działalność prowadzić, tak? Bo musisz być cały czas w relacjach, tak? Cały czas w relacjach, budowanie okazji. tego, znajdywanie tych kontraktów, tak, to było trudne, bo nie mam w sobie tego takiego, że po prostu wychodzę i cały czas jestem gdzieś tam po mieście, nie biegam. do uwierzenia, nie. Ja tu czuję tą energię, już bym coś kupił od Ciebie, no, po Dobra, tych kilku jeszcze nic minutach. muszę, dobra, pomyślę, to Ci sprzedam. Więc gdzieś to z czasem też się poprawia, ale nie było to dla mnie naturalne, tak? Wolałam sobie te właśnie rzeczy strukturyzować, gdzieś tam myśleć bardziej o tym. Więc to byłbym powiedziała, że dużo doświadczeń takich właśnie, w którą stronę w ogóle pójść, w jaki sposób wybrać, na jakim segmencie się skoncentrować. No to było dużo szukania. A miałaś takie momenty załamania na zasadzie, no po co ja to zrobiłam? No rzeczywiście jest tak trudno. Myślę, nie, w Boston Telecommunications pamiętam, że miałam takie poczucie i to jest dla wszystkich, którzy słuchają, wydaje mi się, że to jest ważna rzecz. Zanim włożycie swoje serce w coś, bo budowanie każdego biznesu to jest olbrzymi wysiłek, tak? To trzeba sobie powiedzieć, to jest 14-16 godzin dziennie non-stop. Zanim włożycie swoje serce w jakąś rzecz, warto po prostu sobie ułożyć kryteria, w jaki sposób wybrać i nie wchodzić w pierwszą rzecz, która się wydaje fajna, tylko ja widzę na przykład w Stanach w tej chwili, jak pracuję z tymi młodymi przedsiębiorcami, to oni chodzą z takimi bukletami i tam mają po prostu różne pomysły i mają ustalone takie frameworki, w jaki sposób te pomysły będą oceniać, tak? Weryfikować. Taka checklista do I po każdej prostu sobie idei. trzymają, nie wiem, Tak 90 pomysłów. Tak jest. Boże, ja wchodziłam w pierwszy, który mi się wydawało, że już mam coś fajnego, tak? Więc to jest bardzo
znaczy ważne, żeby właśnie zachować ostrożność i dystans, tak, w wyborze, bo jak się już wybierze, to żeby to był taki bardzo świadomy wybór. Ale strasznie fajna lekcja za tym idzie, co mówisz teraz. Więc nie ograniczajmy się w tych możliwościach, tych ideach, które się pojawiają. Często jak ktoś jest bardzo kreatywny albo tworzy tego typu okazje, to tych możliwości jest multum. Tylko odkładajmy je na właściwe przegródki i czekajmy na te dobre momenty. Czasem mogą się pojawić, nie? Wcześniej weryfikujmy je za pomocą bardzo konkretnej listy. Natomiast pamiętam, jak człowiek nie pracuje w takim, jak nie jest na swoim, to jest ciężko czasami znaleźć dobry pomysł. Okej. Bo widzę na przykład osoby, które pracują w korporacjach, spotykam i mówią, och Boże, ja bym chciała własny biznes mieć. No dobrze, a jakie pomysły, w czym? I widzę, że te osoby taki blank look, nie wiadomo, do końca nie wiedzą, tak? Coś wymyślają, ale to do końca nie jest poparte. I pamiętam, że ja byłam też w takich fazach, gdzie do końca nie wiedziałam, którą stronę mam pójść. Bo jak się już jest nie na swoim, tylko jest się na pensji czy w jakiejś korporacji, to jednak ten świat zupełnie inaczej wygląda. No on ułatwia podejmowanie decyzji w ramach konkretnych projektów, które przychodzą po Ale prostu. nie mamy tego feedbacku z rynku, nie No mamy okej. tego impulsu z rynku, który nam mówi, o teraz jest bardzo ciekawy jakieś skojarzenie różnych trendów i teraz trzeba w to wejść. I tego się nie czuję będąc więc w korporacji na jakimś stanowisku. Po prostu te impulsy do nas jakoś nie docierają, mam wrażenie. Więc do wszystkich, którzy są w takiej korporacyjnej roli, a się duszą, chciałyby być bardziej przedsiębiorcze, wydaje mi się, że po prostu trzeba po prostu skoczyć do tej wody, bo tych impulsów się nie dostanie inaczej. To jest trudno tak powiedzieć, bo wiem, że czasami są olbrzymie zobowiązania rodzinne, duże koszty stałe, które trzeba, ale wydaje mi się, że trzeba czasami po prostu skoczyć do wody. Nie zawsze każda decyzja będzie trafna, tak? Pierwsza. I po prostu się nauczymy. Jak zaczniemy płynąć, to się nauczymy. Kupujemy tą Twoją rekomendację, bo jest prawdziwa, bo to zrobiłaś. Raz w miarę jako świeżak, niedługo po studiach właśnie w Stanach, drugi raz w Szwajcarii. Co Ci koledzy dzisiaj ze Szwajcarii Tobie mówią, jak widzą, że jednak pływasz na powierzchni i całkiem dobrze sobie radzisz? Tak, może nie powiem już w detalu, ale generalnie czuję się bardzo dobrze z tym, co zrobiłam. To jest jeszcze fundusz inwestycyjny po drodze, Nomad Fund, tak? w którym zarządzasz, inwestujesz młode i średnie spółki technologiczne właśnie przed IPO. Technologiczne, bo co? Bo łatwiej rozumiesz te biznesy, tak? Znaczy gdzieś czułam podskórnie, że trzeba w to iść, ponieważ to jest niesamowicie ważne, tak? Dla ekonomii, znaczy to buduje wartość, to jest zupełnie inaczej się skaluje tego typu rzeczy. Więc jak powstaje taki, bym powiedziała, technologiczny kapitalizm, to absolutnie chcę być jego częścią i New Connect był początkiem, tak? Potem giełda, musimy pamiętać, że przez to, że się zmieniło prawo z OFE, giełda się u nas załamała. Tak, nie wszyscy kojarzą, dlaczego teraz giełda jest taka słaba, ale chodzi przede wszystkim o to, że po prostu pieniądze przestały płynąć na giełdę ze spółek z OFE, tak? To po prostu ta prawna zmiana wprowadziła naprawdę zastój na giełdzie, kapitał zagraniczny odpłynął, tego kapitału lokalnego było też mniej, wtedy indywidualni inwestorzy też przestają inwestować, czyli pada płynność, tak? Rynek przestał być płynny, byliśmy naprawdę bardzo płynnym, ciekawym rynkiem, więc trzeba pamiętać, że ta zmiana wprowadziła naprawdę bardzo negatywne, miała konsekwencje na naszej giełdzie i to też miało wpływ na New Connect automatycznie, tak? Więc wtedy postanowiłam, że jednak to jest trochę bez sensu, żeby więcej czasu w tym sektorze być. I poszłam w kierunek, który powstawał wtedy KFK, który był pieniądze, które były takie prywatno-państwowe fundusze. To był sam początek tego organizmu. Dużo jakby inputu, wiadomości i przemyśleń. Nomad Fund promował się hasłem realizujemy zadania, których nikt inny na rynku się nie podejmie. Tak? Ja nie pamiętam. O, może chyba po mnie, bo ja odeszłam. To jakie to mogły być te zadania? Znaczy, pamiętam, że to był, połowa kapitału prywatnego z przedsiębiorcą z Francji, który był właśnie technologiem, który był informatykiem, sprzedał swoją firmę i postanowił wejść w fundusz.
Bardzo nam się fajnie współpracowało przy układaniu całej struktury i w ogóle w co będziemy inwestować. Natomiast i druga część kapitału to było z KFK, kapitał publiczny i to było też jeszcze te pierwsze fundusze były o tyle fajne, że ten kapitał prywatny był jakby chroniony tym publicznym w tych pierwszych funduszach, więc to było też dla wielu prywatnych przedsiębiorców bardzo dużą zachętą, żeby w tym uczestniczyć. Natomiast na samym początku tej drogi ten prywatny przedsiębiorca powiedział, po prostu wpadł w trudną sytuację finansową, a fundusze tak działają, że tych kapitału się nie daje na początku, tylko się stopniowo są kole, tak? No i mi powiedział niestety po roku, niecałym roku, że on się będzie musiał wycofać i żebym poszukała zastępcy, bo po prostu się przeinwestował, włożył za dużo pieniędzy w różne przedsięwzięcia, które go limitowały i nie będzie miał pieniędzy, żeby kontynuować. Więc wtedy jest bardzo trudno znaleźć zastępstwo, tak? Bo już są podpisane umowy, wszystko jest już ułożone, żeby ktoś w jego buty wszedł. No i taki był okres, bym powiedziała, bardzo trudny. I to jest znowu pewnie nauczka dla wszystkich tych, którzy tworzą fundusze, że taka struktura, gdzie jest jeden kapitałodawca prywatny, który wkładał poważną kwotę, jest bardzo niebezpieczna, tak? Jest bardzo ryzykowna, bo po prostu zmiany mogą zawsze być, tak? Ta osoba może się wycofać, no różne rzeczy, tak było w naszym przypadku. Druga rzecz, która się wydarzyła, to była zmiana też w zarządzie KFK. Z bardzo fajnych ludzi, z którymi negocjowaliśmy, podpisaliśmy umowę, weszły jakieś osoby, które do końca było się ciężko bardzo dogadać i które, no to wszystko zaczynało się jakby komplikować. I wtedy po prostu postanowiłam w pewnym momencie po zrobieniu chyba 4 inwestycji, że jednak się wycofam z tego, że to nie jest dla mnie, bo się nie dogadywałam z osobą, która weszła w buty tego prywatnego inwestora. No i się wycofałam, nie pamiętam, w 2016, coś takiego. Która z tych ról była najtrudniejsza, albo tych przygód? Czy właśnie praca, tak jak patrzysz, która była największym wyzwaniem? Czy praca w roli bankiera inwestycyjnego, czy właśnie partnera zarządzającego funduszu, czy ta cofounderska w kontekście budowania własnych inicjatyw, własnych firm? Trudniej mi było na początku, przez to, że po prostu była młodsza i mniej odporna na stres. Wszystko mi się wydawało, że koniec świata, tak? Że po prostu teraz się coś wydarza i to już w ogóle jest jakaś tragedia. Jak człowiek ileś tych negatywnych rzeczy przeżyje, to potem jest po prostu tylko następna wielka sprawa. No przecież przeżyjesz to, dziewczyno, idź dalej, tak? Więc teraz już tak mało rzeczy mnie tak mocno dotknie. Pukać, co nie przyszło. Ale to z doświadczeniem nabrałaś takiego przekonania? Myślę, że tak, takiego relatywizowania, tak? Że to nie jest koniec świata. W końcu nasze zdrowie jest najważniejsze. To, że potrafimy się obudzić, sobie pomedytować i mamy przyjaciół wokół siebie, to jest najważniejsze. Więc żeby nabrać naprawdę przestrzeni. Fajnie, że o tym mówisz i fajnie, że to robisz, bo właśnie dochodzimy w ten sposób do 2015 roku, kiedy zostajesz cofounderką MIT Enterprise Forum Poland, przekształconego stosunkowo niedawno w Start Smart CE. Powiedziałaś w jednym z wywiadów, że byłaś gotowa założyć tę organizację wcześniej, w okolicach lat 2007-2008, tylko Polska nie była na nią gotowa. To były znaczy? bardzo śmieszne czasy, bo pamiętam na MIT jestem w takim, właśnie tak, ktoś tam coś powiedział, że będą jakieś projekty, w które można zainwestować, a tak z ciekawości, jak to w ogóle w Stanach wygląda. Pamiętam, poszłam do tego audytorium, gdzie to się odbywało. I raptem tak jakoś ktoś tam coś przedstawia, jakiś chłopak mówi o jakichś pomysłach, raptem zbiegają osoby z tym audytorium na dół, tak po cichu z tym człowiekiem rozmawiają, myślę sobie, w ogóle co tu się dzieje, ja w ogóle nie rozumiem tych schematów, co tu się dzieje. No i potem zrozumiałam, że to byli aniołowie biznesu, którym się właśnie ta osoba podobała, oni już sobie dogadywali deal. I ja dopiero potem, i to wszystko się działo w ramach MITEF. I co to jest ten MITEF? I dopiero jak zaczęłam jeździć do Bostonu na te swoje reunions, no to już wtedy, będąc mądrzejsza po HBS-ie i tak dalej, w ogóle jak ten cały system działa inwestycyjny, pomyślałam sobie, nie, no to teraz jak szukałam pomysłu, co ja zrobię teraz w Polsce, jak to robić z CMS-em, jak ja to dalej rozwinę, New Connect i pomyślałam sobie, nie, no to jest kapitalne, żeby zrobić taką sieć aniołów biznesu, żeby to wszystko zrobić spójnie w jeden ekosystem. No i pomyślałam sobie, że wezmę licencję z MIT, żeby to powtórzyć, ale wtedy to były jeszcze czasy VHS-u. Czyli pamiętam, MIT nam przysłał mnóstwo taśm VHS-owych, ponieważ oni mieli, MITEF nagrywał te wszystkie rozmowy z przedsiębiorcami
I to był początek w Lewiatanie, było takie Lewiatan Business Angels. I pamiętam, że zaczęłam z tym chłopakiem, się od razu natychmiast złapaliśmy więź. Ja powiedziałam, dobra, to słuchaj, to w takim razie robimy z MIT, ja sprowadzę tutaj w ogóle, wiesz, content i tak dalej. No i pamiętam, zrobiliśmy takie jedno spotkanie i zaczęliśmy słuchać tych taśm VHS-owych. On był w ogóle pod takim wrażeniem, że teraz Ameryka przyjechała tutaj, a to było w ogóle nieadekwatne, bo myśmy w ogóle byli w innym punkcie rozwoju, tak? To w ogóle było bez sensu. Więc pamiętam, że po pierwszym spotkaniu wszyscy tak gdzieś miny opadły i w ogóle jak my mamy tą wiedzę wykorzystać, tak. I generalnie pamiętam, że rozmawiając z MIT o jakby kontynuacji, to też doszliśmy do wniosku, że za mało jest alumnów w ogóle MIT, bo to też się bardzo opiera na alumnach, ale było za mało osób, żeby ten ekosystem mógł ruszyć, tak? Więc jak chyba w 2015 jeden kolega do mnie zadzwonił i mówi, Bogi, a ty to naprawdę skończyłaś to MIT? Ja mówię, no tak, ale o co chodzi? Bo Paweł Bochniarz, Krzysiek Gawrysiak już mieli pomysł, Tak, że twoi wspólnicy właśnie. że trzeba zbudować taki ekosystem, tak? Bo to już było dużo dalej w czasie, tak? Już te spółki, fundusze, to wszystko zaczęło już u nas pączkować. I brakowało takiego ekosystemu, który łączył te wszystkie rzeczy razem, a trudno się robi biznesy tak w pojedynce, tak? Z jakąś grupą osób zaznajomionych, tylko one dają nam input i wiedzę, to jest słabe. Absolutnie. Trzeba tworzyć ekosystem, silne ekosystemy i wtedy jak myśmy o tym myśleli, to właściwie nie istniało. Naprawdę ludzie, a pamiętajmy, że taki ekosystem niesamowicie wzmacnia, uczymy się od siebie nawzajem i to skraca czas, tak? No bo czas jest najważniejszą walutą dla przedsiębiorców. Czyli ekosystem jest po prostu, skraca nam czas Dla człowieka w ogóle, myślę, co? Zgodziłabyś się z Tak, takim chyba dla stanowiskiem? człowieka. Właśnie. Okej, no i wtedy, czyli oni do ciebie dzwonią, tak się znajdujecie, to są twoi Tak, wspólnicy. z Krzyśkiem się Okej. uznałam, usiedliśmy w trójkę, zaczęliśmy w ogóle o tym rozmawiać, w jaki sposób to zrobić. No i doszliśmy do wniosku, że to jest, że robimy. Właśnie co jest takiego podniecającego w tym modelu, takim modelu rodem z MIT, który ma szansę potem być zaimplementowany na rynku w Polsce? Doczytałem między innymi takie wymagania, że na przykład każdy z profesorów, który wykłada na MIT, musi mieć jakąś współpracę z korporacjami. To jest taki model, którego wtedy w Polsce próżno szukać. To jest bardzo często dla nas wyzwanie w ogóle jako przedsiębiorców, że chcemy pracować z tymi dużymi organizacjami, ale strasznie trudno jest tam wejście do nich, nie? Znaczy teraz chyba się to też zmieniło, bo nie chcę jakby opowiadać rzeczy, które może nie są aktualne, ale w tym czasie, kiedy ja byłam na MIT, to pamiętam moja pierwsza praca w Exxon, to mój profesor mi powiedział, słuchaj, ty będziesz zarabiała więcej ode mnie. Ja w ogóle byłam dla mnie, jak to? Przecież ty jesteś takim autorytetem. A on mówi, tak, ale ja zarabiam na MIT tylko taką i taką kwotę, która jest mniejsza niż twoje pierwsze wynagrodzenie w Exxonie, dlatego że ja muszę być zmotywowany, żeby zdobywać kontrakty z korporacjami po to, żeby być praktykiem, cały czas praktykiem. Zdrowy, transparentny model. Nie prawda? w jakiejś teorii istnieć Okej. i powtarzać rzeczy, które gdzieś tam były ważne, nie wiem, 10 lat temu, tak? Tylko żeby Dokładnie. cały czas się aktualizować. I ten przepływ wiedzy pomiędzy tymi dwoma środowiskami jest niesamowicie ważny, tak? Bo ta wiedza, bym powiedziała, taka bardziej systemowa, taki R&D typowy, no to uczelnie są świetne w tym, tak? Ale też muszą mieć bardzo praktyczne zastosowanie. MIT jest świetne, bo bardzo jest taki hands-on, wszystko musi być hands-on. Mówiłaś, musimy się jeszcze dużo i szybko uczyć w tamtych czasach właśnie, kiedy zakładałaś MIT. Jak robić dobre startupy, szczególnie technologiczne. Podoba mi się, co tam się dzieje, bo między innymi doczytuję, że w akceleratorze wskazujecie, że mając rosnące przychody, to nie trzeba szukać kapitału, bo to nie one są wyznacznikiem rozwoju. No właśnie to mnie zawsze frustruje, Okej. że u nas się w Polsce wszystko Koncentruje wokół kasy. Wokół co? kasy. I cały czas się mówi, a no tak, za mało kasy było, komu się coś nie opłaca. Cały czas jest takie odniesienie, że coś nie działa, ponieważ jest za mało pieniędzy, a nawet jak te pieniądze są, to są w jakiś taki dziwny sposób przepalane. I nie ma z tego za bardzo, no bo mnóstwo pieniędzy przyszło do tego rynku startupowego, tak? Tych takich dotacyjnych pieniędzy Tak jest. wsparciowych. Tak do końca, jakie KPI są? Statystyki są porażające, co? Statystyki są porażające. Więc to gdzieś mówi, że ten kapitał taki publiczny naprawdę tak wiele nie daje niestety i bardzo dużo psuje czasami. Jak rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy mówią, no
U nas jest akurat źle, ponieważ mają być dotacje, ale ich nie ma, więc wszyscy czekają, że te dotacje zostaną ogłoszone i w związku z tym nikt nic nie robi. Nic się nie dzieje, ponieważ wszyscy czekają, że będą dotacje. No bo po co mają brać pieniądze, jakiś kredyt z banku, czy jakąkolwiek inną formę inwestycji, skoro za chwilę będą dotacje, a te dotacje po prostu czekamy. I to może być 8 miesięcy, 14 miesięcy. To jest jakieś przerażające. To nic, że okazja biznesowa ucieka, bo momentum jest dobre, nie? No to w naszym programie mamy też drugi taki stały punkt programu, właśnie te rady dla przedsiębiorców, a Ty zjadłaś na tym zęby, mentorujesz dzisiaj, wykładasz, uczysz, dajesz dobre rady, szczególnie tym młodym, stażem, a czasem wiekiem przedsiębiorcom. Na co zwróciłabyś szczególną uwagę właśnie dzisiaj, naszą uwagę w kontekście budowania czy rozwijania swoich inicjatyw biznesowych? Tu chciałam się podzielić swoim doświadczeniem, bo taka ostatnia rzecz, którą robię równolegle ze Start Smart, to jest jako partner Founder Partners w Kalifornii, w Silicon Valley. To jest grupa osób, z którymi współpracuję od 4 lat i ona mi jakby otworzyła też oczy na pewną formę myślenia dla młodych przedsiębiorców, bo my pracujemy z bardzo młodymi przedsiębiorcami, którzy są na początku, ale mają już product market fit, tak? Czyli już mają pierwsze przychody, powtarzalne przychody. I generalnie To jest fundusz, tak jakby, tak? to nie jest fundusz, Okej. to nie jest fundusz, my inwestujemy własne pieniądze, to nie jest zorganizowane w jakąś strukturę prawną natomiast jest o tyle ciekawe, że my się stajemy co-founderami osób z Europy, którą chcą zbudować biznes w Stanach. Okej. I Stąd dajemy- też ta nazwa, Founders Partners, nie? Founder Partners, czyli partnerami, czyli w ogóle nie myślimy jako fundusz i mamy nawet, bym powiedziała, trochę taki nie chcę powiedzieć antyfunduszowe, ale rzucamy światło na to, jak działają fundusze, żeby przedsiębiorcy po prostu byli ostrożni. I może tutaj właśnie, skoro pytasz o rady, to bym powiedziała może 2-3 rzeczy, które dla mnie były szokujące i bardzo, a wydają mi się bardzo ważne dla młodych, technologicznych founderów. Po pierwsze, model biznesowy. Bardzo dużo osób, jak osiągnie jak product market fit na jakimś rynku, na przykład w Polsce, to mi się wydaje, dobra, powtórzymy to samo w Stanach, tak? Bo tu już mamy jakby doświadczenie, to zadziałało i teraz musimy pamiętać, że na przykład jeżeli ktoś sprzedaje do przedsiębiorstw, no to w Polsce to jeszcze jakoś pójdzie, bo dotarcie do tych przedsiębiorstw jest prostsze, founder może to robić sam, znaleźć odpowiednie osoby, które zbudują taką maszynę business development może nie jest aż tak trudno. Natomiast jak się przenosimy do Stanów i zaczynamy od tego modelu enterprise sales, to jest naprawdę niesamowicie kapitałochłonne. I bardzo często widzę takich founderów, którzy mówią, dobrze, teraz muszę zdobyć kapitał, no bo ja chcę wejść na Stany. Ale no to najlepiej jak pojadę do Stanów i tam zdobędę kapitał, bo tam jest dużo tego kapitału, tak? Tak wszyscy słyszymy, że tam są jakieś niesamowite kwoty, no więc tam zdobędę ten kapitał i się będę rozwijał w Stanach. Ale naprawdę ludzie nie myślą o tym bardzo często, w jakim modelu biznesowym chcą naprawdę działać i fakt, że nikt w Stanach nie zainwestuje w spółkę, która nie ma biznesu w Stanach. Czyli to jest takie odwrócenie, a żeby zbudować biznes w Stanach i żebym zaczęła na przykład od modelu sprzedawania do enterprise'ów, to jest w ogóle zły ruch. Więc my cały czas, na przykład jak ja widzę przedsiębiorców, którzy mówią, ja tylko będę sprzedawał do enterprise sales na początku, to ja w ogóle nie rozmawiam z taką osobą, tak? Bo to jest po prostu niesamowicie... Nierealne oczekiwania. Nierealne oczekiwania, to jest tak kapitałochłonne, a bardzo dużo osób się przejechało, bo trzeba zrozumieć, jak amerykański system działa, zanim się zacznie do tego klienta wychodzić. I to jest po prostu strasznie ryzykowna metoda, więc... I często ludzie chcą to robić z Europy na przykład, nawet niekoniecznie ale- mieszkając tam, nie? Tak, to jest raz, a dwa, że znalezienie nawet osoby, sprzedawców, którzy akurat będą w tym bardzo dobrzy, w tej formie sprzedaży, do tego segmentu rynku, to jest szukanie igły w stogu siada. To jest po prostu, trzeba sobie zdać sprawę, że to jest bardzo trudne. I bym próbowała wszystkich innych metod, ale nie enterprise sales, tylko coś, co potrafię docierać do tej osoby, w takiej metodzie product-led growth, prawda, żeby to była digitalna sprzedaż i żebym to mogła robić ze swojego kraju i pivotować, tak, cały czas pivotować, czyli znalezienie modelu biznesowego, który jest dobry na dany rynek, na taki rynek amerykański, z reguły nie jest powtórzeniem tego, co robimy na rynku. Na lokalnym kraju. Dokładnie. Więc to jest taka pierwsza rada. Druga rada, żeby właściwie bardzo ostrożnie z funduszami VC, bo to też
Trzeba zrozumieć, jaka jest motywacja funduszu VC. Tak? Fundusz VC właściwie reprezentuje interesy LP-sów, którzy dali kapitał. Czyli to niekoniecznie jest dobre dla mnie, ponieważ ja jestem po prostu tylko instrumentem w tej LP-si, całym czyli procesie. tacy limited partners, którzy dali inwestują swoje kapitał. środki prywatne w Tak, to, żeby... a osoba, która prowadzi taki fundusz, bardzo często nie zbudowała żadnego biznesu. To są finansiści, którzy rozumieją Excel. Rzadko kiedy to są przedsiębiorcy, którzy zbudowali własny biznes. Dobrze powiedziane, I dokładnie. to jest po prostu, z jednej strony to jest bardzo ryzykowne, bo te umowy są trudne, tam są leak-prefy, tam są dragi, tam jest dużo takich warunków, które dla młodych przedsiębiorców czasami mi się Czarna wydaje, magia. ale nie powinni tego nawet podpisywać, tak? Tym bardziej jak jeszcze nie mają właśnie takiego dobrze działającego biznesu, czyli bym powiedziała, żeby się tak nie martwić, jeżeli żaden fundusz VC nie zainwestował, może to jest bardzo dobrze, że nie zainwestował. To nie oznacza końca drogi, prawda? Można, trzeba Absolutnie, zmienić sposób absolutnie. dotarcia. Bo to trzeba pamiętać, że to bardzo mała ilość przedsiębiorców bierze pieniądze od VC. Tak? W Stanach również to jest, nie wiem, 5, jakiś nieduży procent, pomimo że taka ilość kapitału. Wiele osób po prostu w inny sposób rozwija swoje przedsięwzięcia. Oj, słusznie, że to mówisz teraz. Tak, wpadamy często w taką pułapkę, że jak już zaczynamy się interesować VC, to wydaje nam się, że to jest jedyna możliwość pozyskania kapitału i wtedy śledzimy te newsy, czytamy o tych wszystkich rundach i one niestety... Ale to nie jest budowanie wartości, tak, bo dokładnie. to, że ktoś zdobył kapitał, wcale nie znaczy, że ta firma będzie warta tyle samo 2 lata później, tak? Zresztą prawda. widzimy, co się dzieje, przecież to w ogóle wyceny pospadały, także trzeba naprawdę, bym powiedziała, relatywizować. Ale jaka alternatywa w takim razie? Znaczy, ja widzę bardzo dużo przedsiębiorców takich technologicznych, którzy świetnie sobie dają radę, bootstrapując do punktu, w którym nie mają właśnie takiego silnego product market fit, tak? Że są powtarzające przychody. I to można robić, jak się ma na przykład, mogę założyć software house i w tym software, czyli mam przychody, buduję sobie zespół, a jednocześnie zaczynam pracować nad jakimś produktem, bo wtedy mam kontakt z rynkiem, widzę, co na rynku jest ważne, tak? Czyli prowadzenie tych dwóch działalności, ja wiem, że to jest trudne, to wcale nie jest proste, natomiast zdobywanie kapitału jest też trudne. I to nie buduje wartości. Musimy pamiętać, że wartość buduje sprzedaż, a nie pozyskiwanie kapitału. Czad. No to super, to 2 rady. Jeszcze jakąś tam mówiłaś? Trzecią masz dla nas? Myślę, że takie poczucie właśnie, że koniecznie muszę zbudować tego unicorna, że go big or go home, nie kupuję tego zupełnie, tak? I to wydaje mi się, że zbudowanie przedsięwzięcia, które, nie wiem, ma 5-7 milionów dolarów powtarzającego się przychodu jest w ogóle fantastycznym osiągnięciem, tak? I żebyśmy się tak nie fokusowali, że teraz musimy mieć koniecznie wszyscy unicorny. Myślę, że zbudowanie takich dla mnie najważniejsze jest, ile ten przedsiębiorca, jaki będzie miał część tego przedsięwzięcia na końcu. Bo bardzo dużo osób, które przechodzą taką drogę właśnie, teraz muszę się bardzo szybko rozwijać i potrzebuję ten kapitał, bo się muszę szybko rozwijać, dochodzą do tego, że mają jakiś nieduży kawałek w momencie exitu. Zero kontroli. Nad Zero spółką. kontroli i to jest po prostu zła droga, słuchajcie, to jest zła droga. Wolniej, z większą determinacją, z większą kontrolą własnej przyszłości, żebyście mieli większość po prostu. W momencie sprzedaży, żebyście mieli większość. Pierwszy raz takie słowa padają w tych programach, w tych No to super, że mnie zaprosiłeś. Tak, jejku, ale to jest... I to była właściwie szkoła z Founder Partners, bo po prostu znowu jak się nie jest w takim ekosystemie, który myśli inaczej, no to się powtarza te stare prawdy, tak, które słyszymy wokół nas. A chłopaki z Founder Partners to są osoby, które niektóre wyszły mając spółki, które były finansowane przez VC, niektórzy nie, no różnie i widzieli te różne oblicza, tak? I gdzieś doszliśmy do wniosku, że to jest lepsza droga, że takie wolniejsze budowanie, bardziej stabilne, z fokusem na foundera, który cały czas ma kontrolę nad swoim przedsięwzięciem, jest po prostu zdrowsze. Mega, mega. Podamy zresztą link do strony internetowej. No ty jesteś taką tutaj reprezentantką tej społeczności tam właśnie, założycieli na region też rozumie nasz tutaj? By ktoś z Polski mógłby się wszędzie. z Tobą skontaktować Tak, i prosić? oczywiście, oczywiście. Tak, Nie, świetnie. szukam projektów wszędzie. Mamy takie dosyć, bym powiedziała, mocno ustawione kryteria, ale uwielbiam rozmawiać z przedsiębiorcami, także jak ktoś ze słuchających będzie chciał się ze mną skontaktować, z przyjemnością porozmawiam, bo zawsze lubię patrzeć, nad czym ludzie pracują i zobaczyć coś ciekawego w tym, tak? Także z przyjemnością.
Wszystkie te doświadczenia z perspektywy, jak na nie popatrzysz teraz, to co one ci dały jako przedsiębiorczyni, ale też jako człowiekowi po prostu? Znaczy ja się cieszę, że w tym momencie mojego życia gdzieś tam połączyłam sobie kropki, tak, że mieszkam w Szwajcarii na szczycie góry, że też mam dużą społeczność, czuję się częścią Polski, czuję się częścią Stanów, także te wszystkie doświadczenia, punkty w życiu się jakoś zbiegły w tej chwili, co daje mi olbrzymią satysfakcję, bo mam wrażenie, że mogę kontrybuować do, po prostu tak jakoś się lepiej czuję z tym, tak, i myślę, że żeby być otoczonym ludźmi, którzy mają różne zainteresowania, są w różnej grupie wiekowej, jest też dla mnie niesamowicie ważne. Bardzo mnie buduje. Także A jakie mocne strony doprowadziły cię do tego miejsca? Jakie umiejętności? Pomijając rady mamy, tak? No gdzieś ta mama wraca, Okej. ale myślę, że ja się nie boję ryzyka. Ja wchodzę w rzeczy, skaczę do wody po prostu, to mi się wydaje raz. Czasami mi się wydaje, że za mało skakałam. Że Ale nie powinnam na jeszcze- główkę, tak? Tylko Nie na tak główkę, bezpiecznie. skaczę do wody, tak. Czasami, no tak jak mówiłam, że czasami trzeba się przemyśleć i czasami sobie to też powtarzam, ale jak ja mam takie intuicje, że czasami czuję, okej, to jest dobry kierunek, teraz zaczynam w tym iść, takie silne poczucie w brzuchu, że to jest właściwy kierunek dla mnie i zaczynam za tym iść, tak? I myślę, że tego nie wolno ignorować, że to jest dla nas drogowskaz jakiś, bo to nas trzyma też bardzo to nas energizuje, prawda? Bo to są jakieś tam pasje, które w środku wyżywamy w końcu. Ktoś tobie wcześniej mentorował, doradzał, bo sama dzisiaj jesteś mentorem dla innych i dzielisz się cennymi radami, a czy miałaś taki role model? Może role model nie, ale myślę, że było dużo osób w moim życiu, które w jakiś sposób mi to wszystko ułatwiły. Zawsze jestem za to bardzo wdzięczna. Zaczynając od tego profesora fizyki, który powiedział, Bogit, powinnaś pójść do MIT, tak? To mi zawsze wraca do głowy, bo gdzieś to był jakiś bardzo ważny początek, tak? Gdyby nie jego zdanie, to ja bym po prostu, ja nie wiedziałam, co to jest MIT wtedy. Potem kogoś spotkałam, kto też mi powiedział, dobrze, wiesz, jak nie korporacja, no to pomyśl o jakimś innym kierunku. Są osoby w naszym życiu, które zupełnie w przypadkowy sposób nam pomagają. Myślę, To jest to łączenie kropek między innymi. I myślę, że te osoby trzeba w jakiś sposób celebrować i im dziękować. I wychodzić też naprzeciw. I wychować trochę tej naprzeciw sytuacji, innym, bo no. możemy mieć też sytuację, że jesteśmy ważni dla kogoś w ich życiu, tak? Więc ta otwartość i to też daje olbrzymią satysfakcję, tak? Takie bycie, łączenie i możliwość dzielenia swojego życia z innymi jest, także dziękuję bardzo za zaproszenie. O, dzisiaj to również. nasza przyjemność. A czemu dzisiaj najwięcej czasu poświęcasz? Gdzie zmierzasz? Gdzie dalej będziesz? Co się wydarzy? Jeszcze właśnie będę musiała chyba usiąść Jakie przed fotelem. skoki najbliższe przed tobą? Znaczy w tej chwili wydaje mi się, że są olbrzymie zmiany technologiczne i też geopolityczne. I to gdzieś mnie motywuje do jakiegoś ustalenia nowego kierunku i to będzie prawdopodobnie w ramach naszego akceleratora, no ale jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, Jasne. ale gdzieś czuję, że są potrzebne znowu kolejne zmiany. A gdybyś nie była przedsiębiorczynią, to kim byś była? Nie wiem, chyba to już jest moja destynacja, nie mam pojęcia. Znaczy, ja lubię to życie, znaczy takie weryfikacje przez rzeczywistość, tak? Żeby sprawdzać się żeby ten świat rynku nas sprawdzał. To gdzieś mi daje dużą satysfakcję. Bo myślałam o takiej karierze, na przykład, nie wiem, profesorskiej, coś takiego, ale tam jest za dużo takiego subiektywizmu, prawda? Że jednak to nie jest rynek do końca, który weryfikuje, kto jest dobry, kto nie. Za dużo takiej oceny osób, Autorskiej bardziej takiej, tak? które są połączone w jakiś ekosystem, tak? I to gdzieś mi się wydaje, że nie ma tej weryfikacji rynkowej. Trochę więcej teoretyzowania. No dobra. A bogi prywatnie? Bogi prywatnie? Tak. Rozwiedziona. Wspomniałam, że przeprowadziłam się do Szwajcarii. Wtedy Do Szwajcarii to poszłaś był chłopak za sercem. też, tak? To był taki ruch. I nie żałuję tego absolutnie, bo gdzieś czasami, jak bardzo dużą nacisk kładziemy na to, żeby właśnie się rozwijać biznesowo i tak dalej, to inne strony mogą w jakiś sposób ucierpieć. I wtedy byłam w takim punkcie w życiu, gdzie się coś wydarzyło znowu poprzez taki serendipity i pomyślałam sobie, nie, teraz to właściwie ta część będzie ważna w moim życiu. No i tak zrobiłam, więc poszłam inną drogą, żeby ją sprawdzić.
Bardzo, bardzo fajne doświadczenie, za które też jestem niesamowicie wdzięczna, no ale może nie do końca się tak szczęśliwie ułożyło, znaczy w harmonijnej parze, natomiast fajnie, że było, bo to też bardzo buduje i daje poczucie, kim jesteśmy, z czym się czujemy dobrze. Mówisz, no tak. Nie, no bo jesteśmy w patrzysz na przyjacielskich, pozytywy. jesteśmy w przyjacielskich stosunkach i to jest ważne. Świetnie. Jesteś osobą spełnioną? Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. Szczęśliwą? Ja zawsze szukam w sobie harmonii. Jak czuję jakąś taką dysharmonię, że się coś do końca nie tak dzieje, to robię jakieś zmiany. Na razie odpukać jestem w takim miejscu, które myślę, że daje mi cały czas napęd, daje mi bardzo dużo energii. I jak to czuję, to dobrze. No, zobaczymy, co będzie. Z czego jeszcze powinniśmy Cię zapamiętać po tej rozmowie, po tym odcinku? Nie, no to zadajesz fantastyczne pytania, także myślę, że już powiedziałam dosyć dużo. Nie wiem, co jeszcze mogę dodać. Nie wiem, czy czegoś nie dopowiedziałam. Mamy dużo naprawdę wartościowych, takich mięsistych porad, więc bardzo Ci za nie dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Słuchaczy. Bardzo dziękuję. To były super opowiedziane historie. Bardzo dziękuję, Tomku. Gratuluję Ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja. Jeśli udało Ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której Ty i Twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy. Wierzę, że Polska może być kolejną Doliną Krzemową, co najmniej Europy, a Ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów. Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim Ci naprawdę zależy. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashy, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashy.pl. Partnerem audycji była firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.